Zrobiłem sondę dotyczącą Drone Tower i większość z Was odpowiedziała, że nie wie, co to za aplikacja. Drone Tower to aplikacja do zgłaszania lotów dronem, sprawdzania stref oraz informacji pogodowych, przynajmniej tak podaje strona internetowa, a także do dwukierunkowej komunikacji z kontrolerami lotu. Można powiedzieć, że Drone Tower zastąpiła wcześniejszą aplikację Drone Radar, która moim zdaniem była o wiele lepsza. Przynajmniej nie miała błędów i fuck-upów. Nowa aplikacja zaliczyła fuck-up już na samym początku i obawiam się, że może być ich więcej. Zresztą napiszcie w komentarzach, która waszym zdaniem aplikacja jest lepsza. Czy to był Drone Radar, czy Drone Tower. Wracając do tematu, nowa aplikacja działa już w pełni i można zgłaszać loty, dlatego zaraz wam wszystko pokażę. Oczywiście pobieramy aplikację, odpalamy i logujemy się danymi ze strony Pansa UTM. Jeśli nie mamy konta, to się rejestrujemy. Przy pierwszym uruchomieniu należy koniecznie zezwolić na lokalizację i powiadomienia. Na głównym ekranie widać mapę i zaczynając od góry z lewej strony mamy rozwijane menu z danymi użytkownika, zakładką pomoc, w której znajdziemy m.in. informacje o strefach i zasadach lotu w różnych kategoriach. Kolejny ważny element to belka, która wskazuje nam, w jakiej kategorii zgłaszamy lot, wysokość i masę startową drona. Co ważne, mamy też kolorowy znacznik. Może być zielony, który informuje, że lot jest w pełni dozwolony, lub czerwony oznaczający, że są jakieś restrykcje i ograniczenia. W tą belkę możemy kliknąć i po rozwinięciu ukaże się spis wszystkich stref w danej lokalizacji. Jeśli mamy czerwoną ikonkę, to nie oznacza, że nie możemy latać, ale oznacza, że powinniśmy się zapoznać z daną strefą i ograniczeniami, które w niej panują. Aby to zrobić, klikamy w strzałkę przy danej strefie i czytamy. Po rozwinięciu belki mamy też okienko ze wskaźnikiem KPI, czyli KP Index, inaczej mówiąc wskaźnikiem aktywności geomagnetycznej. A jeszcze prościej to wartość promieniowania magnetycznego, które dociera do Ziemi. Większość bardziej zaawansowanych dronów, nie mówię tu o zabawkach za 100 zł, pozycjonuje się z wykorzystaniem m.in. GPS-u i zbyt silne promieniowanie może spowodować, że dron zgłupieje i odleci. Na dole ekranu jest kółko z kropkami, które po kliknięciu pokazuje 3 kolejne pola. Jedno jest zbędne, bo to same informacje z górnej belki. Drugie pole to informacje o zgłaszanym locie. W tym miejscu wybieramy kategorię, w której latamy, wagę drona, obszar lotu, czyli wysokość i promień, w jakim będziemy się poruszać, no i mamy też czas lotu, a dokładnie czas do startu oraz planowany czas trwania lotu. Po wybraniu odpowiednich opcji klikamy zapisz. Niestety zauważyłem, że jeśli zmienimy kategorię na np. szczególną, w której ja częściej latam, i wyłączymy aplikację, to po ponownym jej uruchomieniu wszystko wraca do podstawowych ustawień. Warto to poprawić. Ostatnie pole to check-in, czyli zgłaszanie lotu. Klikając w to pole otwiera się lista ze wszystkimi parametrami, które wcześniej ustawiliśmy oraz numerem operatora. I możemy zgłosić lot, klikając w żółty prostokąt zgłoś check-in. Po zgłoszeniu lotu pojawi się na mapie ikonka widoczna dla wszystkich, że latamy. My tak samo mamy podgląd na innych użytkowników, którzy zgłosili lot, co jest bardzo dobre, aby nie latać zbyt blisko siebie i nie stwarzać ryzyka kolizji. W czasie lotu w miejscu kropek mamy również 3 pola. Informacje, zgłoszenie utraty kontroli i zakończenie check-in. Pamiętajcie, aby za każdym razem, kiedy skończycie lot, zakończyć check-in w aplikacji, ponieważ jest to informacja dla innych użytkowników o tym, że przestrzeń jest już czysta i nie mówię tu tylko o innych pilotach dronów. W przypadku ucieczki drona podajemy przybliżony czas rozładowania baterii oraz prędkość, z jaką poruszał się dron i na podstawie tych informacji odpowiednie służby wiedzą, czy przykładowo dron nie doleci w tym czasie do lotniska lub innych miejsc, dla których taki dron może być zagrożeniem. Mam nadzieję, że trochę Wam rozjaśniłem, czym jest aplikacja Drone Tower, w jaki sposób z niej korzystać oraz w jaki sposób robić check-in. Warto zgłaszać loty dronem, ponieważ to trochę jak jazda autem w nocy bez świateł. Tylko Ty wiesz, że jedziesz, a inni Ciebie nie widzą i są potencjalnie zagrożeni. Pamiętajcie, w powietrzu nie jesteśmy sami, są też inne załogowe statki powietrzne i to one są najważniejsze. Informacje o oznaczeniach stref i o zasadach wykonywania lotów w danych kategoriach znajdziecie w linkach, które zostawiam w opisie do tego filmu. A jeśli macie dodatkowe pytania, to jak zawsze sekcja komentarzy jest Wasza. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za oglądanie i do następnego.